Buenos dias, moi kochani. Dobry wujek Jacek obiecał Wam tydzień temu, że przygotuje naprawdę ciekawy odcinek. No to zapraszam. Bardzo często podczas wykonywania przez moją firmę zleceń zastanawiałem się, czy nie mogę jakoś przyspieszyć procesu malowania wielkopowierzchniowego. W większości odnosiło się do impregnowania elewacji drewnianej. Zawsze to spełzało na niczym, bo podczas przeglądania ofert dochodziłem do momentu, gdzie rozwiązanie był kompresor, długi przewód i pistolet. Nigdy mi się tego nie chciało wozić, dlatego też kończyło się to ciągle na pędzlu. Ale ostatnio odezwała się do mnie firma, która zaproponowała mi pewne rozwiązanie. Rozwiązanie bardzo kompaktowe, które w jednym urządzeniu ma już to wszystko. Jedyne co, no to musimy sobie załatwić przedłużkę, znaczy kabel przedłużający, jeśli chcemy malować na jakieś większe odległości, czy też wyższe elementy. No ale nie potrzeba tutaj specjalnego kompresora i nie ma żadnych spadków ciśnień, jeśli malujemy po prostu dłuższym przewodem. No i co? No i uznałem, że nagram Wam odcinek, w którym sprawdzam to rozwiązanie. Niestety obecna aura pogodowa nie pozwala mi sprawdzić tego w moim żywiole, czyli podczas budowy domków i wykonywania też elewacji. Ale zrobimy sobie mały remont sufitu w mojej łazience, z którym od dłuższego czasu miałem problem, dlatego też nie przedłużając, zapraszam Was na ten odcinek. Na początku zrobimy mały unboxing całego tego sprzętu, a w drugiej części pokażę Wam już sam przebieg tego malowanka. No i na koniec zrobimy sobie małe podsumowanie. Zapraszam. Dobra, zobaczmy, co oni mi tu przysłali. Żeby było profesjonalnie, przewidziałem nawet takie rękawiczki, więc wiedzcie, że sprawa jest poważna. Siostro, skalpel. Co my tu mamy? Widzę, że to jest ten fajny zestaw, bo przysłali mi to razem z walizeczką. Więc przynajmniej problem transportowania tego sprzętu jest rozwiązany. Jeszcze jakby się to dało wysunąć. Dobra. Pierwsze co, tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi. No tak, ale my chcemy zobaczyć, co mamy w środku. Zobaczmy. Jakiś tam zestaw papierologii z elementem, o którym zaraz Wam opowiem. To jest bardzo ważny. Główna część całego urządzenia, przynajmniej jedna z dwóch, ta, która będzie nam wytwarzała ciśnienie, które będzie nam wypluwało tę farbę potem na ścianę czy inne elementy. I mamy dwa zbiorniczki. Zdążyłem się już doedukować wcześniej. I mamy tutaj nawet taką graficzną informację, że ten jest znaczy tu mamy narysowany jakiś płotek, ale tu chodzi o to, że to są farby o małej gęstości. Tym będziemy właśnie malować jakieś takie drewniane elementy metalowe. Tutaj mamy do większych powierzchni, takie jak ściany, bo głównie do tego to będzie. Tak, no to walizeczkę może sobie odłożymy. Jestem bardzo zadowolony, że ją dołączyli. Bo jak dobrze wiecie, już chwilę, niech to tylko jakoś zamknę. Jak dobrze wiecie, jak takich walizeczek nie ma, to bardzo łatwo jest pogubić niektóre elementy. Dobra. Teraz zobaczmy, co jest tutaj. To jest ten plakat
sprawdzania natrysku. Zaraz Wam powiem, jak to się ustawia, ale na tym plakacie można sobie sprawdzić szerokość strumienia. Tu mamy też funkcję okrągłego tego strumienia, zaraz Wam powiem. Tutaj mamy do pionowych przebiegów, czyli mamy poziome, na różną wysokość, pionowy i ten okrągły. To jest wszystko opisane, ale bez takiego plakatu też przecież można sobie dać radę. Można sobie popróbować wstępnie na jakimś kawałku ściany czy innym kawałku tektury. Jakieś tam, coś tam. Ja, naturliś. To chyba nie jest zbyt istotne. Instrukcja obsługi, czyli tu mamy to przetłumaczone na polski dodatkowo. Before you spray. W570 i 590. Mamy ten 590 Flexio. Tu są te informacje, o których zaraz Wam powiem. Ustawianie pokręteł, jednych, drugich, trzecich, piątych i samej dyszy. Całe mamy tutaj. Tu są jakieś filtry powietrza, z tego co widzę, które będą szły gdzieś tutaj. Coś zapasowego, no ale to tak, jest air filter. Ale to nie na tę chwilę, bo zakładam, że tutaj jest coś włożone. Tak, jest. Z dwóch stron. Czyli mamy jeszcze jeden po prostu pakiet do wymiany. A tutaj chyba trzeba coś podważyć, to wyciągnąć, a to nie jest istotne. I tu mamy też naszą miarkę. Miarko czyszczarkę. Zaraz Wam powiem, o co chodzi. Jak sobie rozrobicie, jak sobie właściwie nie rozrobicie, jak sobie wlejecie do zbiorniczka farbę i będzie ona zbyt gęsta, to sobie wkładacie ten otomiernik i on tutaj Wam się zaznaczy, tak jak sprawdzacie sobie olej w samochodzie. Tutaj Wam się zaznaczy, dokąd ta farba jest wlana i ile trzeba dolać, żeby dolać 10% tej farby, bo tyle trzeba dolać, żeby ją rozcieńczyć. Bardzo przydatne i trzeba o tym pamiętać. I tu mamy jeszcze taki oto brzdings i ten oto brzdings służy do czyszczenia tej oto dyszy, o której zaraz Wam opowiem. Także proszę tego nie gubić i tego proszę nie łamać. Ok, teraz co do samych tutaj dysz. One mają 3 ustawienia. Tędy będzie nam wychodzić farba. Jeśli chcemy sobie malować, gdzieś to nawet było tutaj pokazane na tej takiej skróconej instrukcji. O, jeśli dysza jest ustawiona poziomo, to naszym pistoletem jeździmy tak, czyli teraz mamy ustawioną pionowo, więc strumień będzie poziomy i my idziemy w ten sposób, czyli jest ustawiony tak, więc strumień będzie taki. Będzie ustawione w ten sposób, czyli poziomo, tak jak my będziemy robić poziomo, strumień będzie pionowy, żeby zrobić nam pasek na ścianie. Ale ma on jeszcze jedną funkcję. Kiedy jest ustawiony pod kątem, to robi nam okrągły kształt. Zresztą to wszystko zobaczycie w filmie. Okrągły kształt jest przydatny, myślę, że w największym przypadku najczęstszym przypadku do wszystkich zakamarków, jakie są przy załamaniach ścian w narożnikach, żeby tam sobie dojść. Dopiero od tego sobie zmieniacie albo na taki, żeby iść pionowo, albo na taki, żeby iść poziomo od tej ściany. Bo jeśli byście doszli do takiego narożnika taką szeroką, a nie okrągłą wstęgą, no to mogłoby się zrobić zacieki w pewnych miejscach, byłoby po prostu bardziej dolane, w pewnych mniej, a tego byśmy nie chcieli. No dobra.
Rzućmy okiem jeszcze na tę wstępną instrukcję. Jesteśmy teraz tutaj. Aha, i tutaj możemy sobie jeszcze sterować szerokością naszego strumienia. Czyli w tym miejscu, jeszcze raz, jest ustawiony poziomo, więc my będziemy malować poziomo, więc strumień się robi taki. I w ustawieniu na wąskim strumień będzie wąski. W ustawieniu tutaj on się będzie rozszerzał. Następna rzecz do regulacji. Ustawiana ilość podawanego materiału. Czyli jak mamy ustawione tam na 1, 2, to skala jest aż do 12. Czyli od 1 do 12 będzie nam tak jakby taki zawór jest tutaj regulowany. On nam mówi, ile tego materiału, ile tej farby będzie wyrzucanej za każdym razem, kiedy naciśniemy sobie tutaj na spust. Tutaj też mamy takie zaczepy, żeby sobie, jeśli dobrze pamiętam, tak, w ten sposób zdejmując to, mamy dostęp do naszej dyszy. To się potem już wykręca i możemy sobie to, jeśli dobrze pamiętam, zdemontować właśnie. Zdemontować i wyczyścić. Banalnie proste. Dobra, jeśli chodzi o sam zbiornik. Zbiornik, jaki jest, każdy widzi, ale to jest mistrzostwo świata, bo to jest obracalne. W związku z czym, kiedy naszym pistoletem malujemy sobie ściany, to jest w sumie obojętne, jak to jest ustawione, bo on nam będzie zgarniał z dołu zbiorniczka, ale kiedy będziemy chcieli malować sobie sufit, to trzeba będzie tę rurkę z tej pozycji, bo w tym miejscu zaraz nam się skończy farba, będzie dopiero na dole. Trzeba sobie to obrócić i on wtedy będzie nam zasysał z dołu te farby i można spokojnie malować sobie sufit, nie martwiąc się o tym, że farby będzie dużo, a on już przestał brać materiał, bo na przykład rurka byłaby tylko na takim odcinku bez tego zakrzywienia. Bardzo pomysłowe, muszę przyznać. To jest jedna, ta jest druga. Ona tutaj ma to samo, tylko jest tego mniej. Tu widzę jeszcze w tym miejscu regulacja. Aha, bo tam mieliśmy regulację tutaj ilości materiału, a tutaj jest po prostu, z tego co widzę, chyba ogranicznik spustu, że nie możemy go bardziej nacisnąć, w związku z czym tego materiału nieco mniej idzie. Tak przynajmniej ja to rozumiem. I tutaj to też jest obrotowe, też jest, z tego co widzę, do wyjęcia i do wyczyszczenia. No ok, tu widzę, że mamy uszczelkę, w związku z czym zapewne to sobie wchodzi tutaj, tak, do samego końca. Tak. O, aż do zatrzasku. Jeszcze zapomniałem tego przykręcić. To też jest swoją drogą ciekawy patent, bo jak sobie to wszystko skręcimy, to on nam tutaj uniemożliwia nam przypadkowe rozszczepienie tego układu. Trzeba to dopiero wcisnąć i wtedy się to wykręca i można wyciągnąć. Zakładam, że dokładnie ta sama historia jest z tym. Wkładamy. O,
i jest zatrzask. Tak. Powiem wam, że to jest dosyć lekkie, znaczy to pewnie jeszcze dojdzie z, nie wiem ile tutaj farby wchodzi. 1300 ml, no więc troszkę to będzie jeszcze ważyć. Na razie jest to całkiem wygodne. No jasne, że to trochę więcej waży niż sam wałek, ale będziecie tym pracować jakieś 4-5 razy krócej. Więc wasza ręka nie zdąży się aż tak zmęczyć tym wszystkim. No i tutaj mamy ostatnią rzecz do regulacji. Od minimum do maksimum ilość powietrza, która będzie wyrzucana z tego oto urządzonka przez cały ten nasz zestaw. Czyli tu ustawiamy sobie jaka dysza, jaki kształt i pod którym kątem. Tu jak szeroka, tutaj jak dużo materiału będzie pobierane, a tutaj jak mocno będzie wyrzucane. Więc jak pewnie się domyślacie, ten oto test poster będzie bardzo przydatny na samym początku, ale potem no niestety test posteru Wam braknie i trzeba będzie sobie dorobić z jakiegoś kartonu przed wstępnym natryskiem, a w ogóle my sobie zrobimy to inaczej, bo zresztą zaraz zobaczycie, ale wpadłem na świetny pomysł, jak sobie najpierw w ogóle sprawdzić całe to urządzenie, jak się z tym posługiwać, jak sobie to ustawiać. Najpierw sobie po prostu zrobimy z wykorzystaniem tego natrysk gruntu, a dopiero potem zajmiemy się już natryskiem konkretnego koloru. Ale to wyjdzie no właściwie teraz. No to zapraszam. Miejsce, które przemalujemy, to jest łazienka. Jakiś czas temu był tutaj problem, pewnie większości z Was dobrze znany w mieszkaniach deweloperskich, że wentylacja w łazience nie jest wystarczająca. Tutaj w ogóle wyjąłem te kratki, ponieważ pomieszczenie jest dosyć małe, no to żeby to maksymalnie wentylować. Ale kratki, które były oryginalnie, były po prostu miały zbyt gęste użebrowanie, nie było wystarczającej wymiany powietrza, więc zamieniłem je na takie troszkę większymi. To już kiedyś tam potraktowałem środkiem grzybobójczym, ale jak widać ślady pozostały i tym też się zajmiemy. Po prostu pomalowaniem tego sufitu. Pierwsze co, to przelecimy to gruntem, jak to sobie przeschnie, to wtedy będziemy dawać już białą farbę. Nie pokazałem Wam, ponieważ przyszło mi to trochę później, ale dostałem w zestawie folię. Nie wiem, czy to tutaj dobrze widać. O, tak, lepiej. Folie, one są z taśmą samoprzylepną. Dzięki temu praca pójdzie dużo szybciej. Wprawdzie nie będę używał tej, ona ma 2,7 metra długości na 16 metrów. Nie wiem, czemu tej ostrości to nie wierzę. Użyjemy sobie drugą. Druga ma 55 cm na 21 metrów. Po prostu już ten gzyms sobie wyczyściłem u góry wcześniej. I od góry gzymsu po prostu naokoło zrobię sobie taką warstwę zabezpieczającą. Nie powinna też jakoś bardzo pobrudzić, ale lepiej to zabezpieczyć. Zwłaszcza, że przy takim malowaniu natryskowym troszkę więcej jednak tego pyłu będzie się osadzało. Oczywiście tą folię na dole sobie też połapię jakimiś takimi kawałkami taśmy klejącej, żeby to nie fruwało. No i co? Pomieszczenie jest tak małe, że to ciężko będzie wsadzić jakąkolwiek drabinę, a nie stojak, więc to będzie troszkę tak partyzancko okręcone z ręki, no ale mam nadzieję, że wystarczy, żeby Wam pokazać co i jak. No to ja to oklejam tą taśmą. Jeszcze jeden taki plus, tutaj jest taka zębatka do ucinania sobie tej folii, więc bez nożyczek będzie dało się to zrobić. Jak to zrobię, to Wam pokażę. Zaczynamy od gruntu i weźmiemy sobie tą pierwszą dyszę, która jest do elementów, do farb, które nie mają dużej gęstości, czyli idealnie się akurat nada przy samym gruncie. Wlewamy tylko trochę
Jak widzicie, to jest tak rzadkie, że nie ma najmniejszej potrzeby, żeby to jeszcze bardziej rozcieńczać. I ponieważ będziemy malować sufit, to tak jak Wam mówiłem, ta rurka ustawiona w dół w ten sposób. Dobra, zaraz zmontujemy to na pistolecie. Tutaj już to wszystko jest pokryte naokoło. Tą folią powiem Wam, że zajęło mi to, nie wiem, 4 minuty, 5 minut. Akurat opcja z tą taśmą jest naprawdę bardzo przydatna. Wprawdzie jest to droższe rozwiązanie i troszkę mi się nie podoba fakt, chyba że ja tego nie znalazłem, że to jest jednorazowe, nie można dokupić tych wkładów. Zaczniemy od minimum. Tutaj też sobie troszkę wykręciłem te regulacje od ilości materiału. Strumień dalej okrągły, ponieważ zrobimy sobie narożnik. Przestawiamy sobie pionowo, ponieważ będziemy teraz z tego korzystać. Tak jak Wam mówiłem, to pionowo, czyli tak będziemy tego używać. I tak cały sufit. Muszę sobie załatwić jakiś stołek do tego. Gruntowanie zakończone. Zajęło to, nie wiem, minutę, półtorej. Świetna sprawa. Troszkę widzę, że tego więcej zeszło niż gdybym robił to pędzlem, takim ławkowcem, ale też nie jakoś zatrważająco dużo więcej. Tak jak mówię, no, ustawienia minimalne przy takiej rzadkości, bo to leje się naprawdę mocno, więc to na minimum, to wykręcone i wtedy taką rzadką farbą można to robić. Teraz to oczywiście musi przeschnąć. Nadmiar, czyli to co tutaj nam zostało jeszcze na dnie, oczywiście odlejemy, no bo nie ma co tego marnować. Urządzenie na szybko sobie tam przetrę i wyczyszczę, no bo musimy poczekać tych kilka godzin, aż grunt sobie wyschnie i będziemy się bawić już gęstą farbą, którą trzeba będzie rozcieńczyć. Pokażę Wam jak. Wykorzystamy sobie ten tester. Pokażę Wam też, jakie są to już ustawienia dyszy, bo przy gruncie, który jest lekko mleczny, ale na ścianie tego za bardzo nie widać, pod jakim kątem to było, czy to jest okrągłe, czy to jest płaskie. Tam już będę mógł Wam pokazać konkretne ustawienia, także widzimy się za dłuższą chwilę. Grunt już zdążył wyschnąć. Taka mała obserwacja. Nawet w tak słabo wentylowanym pomieszczeniu zapomniałem w ogóle odblokować tych klatek, a to i tak wyschło, nie wiem, po jakichś 30-40 minutach, więc no jest dużo szybciej niż podawał producent tego gruntu. I zabieramy się powoli za malowanie. Mam taką farbę, która została mi po poprzednim malowaniu. Prestige White. Co jest istotne, trzeba tutaj znaleźć informację. O właśnie, tak. Można malować natryskowo wałkiem lub też pędzlem. Zwróćcie na to uwagę, kupując farbę, jeśli będziecie chcieli malować tym sprzętem, którym ja maluję teraz. Farba jest dużo gęstsza niż sam grunt, w związku z czym tu już będzie potrzebna miarka, która jest w zestawie. To muszę jeszcze tam wymieszać. Miarka wygląda tak. Zaraz Wam pokażę. Tym sobie wymieszam oczywiście samą farbę, ale po oblaniu tego do pojemnika
Sprawdzimy sobie tutaj, dokąd sięga farba. Trzeba będzie zgodnie z tymi ząbkami dolać wody, żeby ją rozcieńczyć. No, ponieważ to jest, tak jak mówiłem, dużo gęstsze niż sam grunt i to by po prostu zatykało dyszę, a tego byśmy nie chcieli. No i tutaj już używamy tej drugiej dyszy do malowania wielkopowierzchniowego, gęstszych farb. To ma troszkę więcej ustawień, będziemy się tym zaraz bawić, no ale najpierw rozrobię sobie samą farbę i zaraz Wam wszystko pokażę. Ok, farba wymieszana, jest już w zbiorniczku. No to jest zbyt gęste jak na to, czego potrzebujemy, więc wsadzamy sobie naszą miarkę i widzimy, że sięga nam do tego ząbka, do połowy tego ząbka, więc musimy dolać tyle wody, żeby starczyło do spodu następnego ząbka i wtedy wiemy, że dodaliśmy właśnie 10% wody i tyle też trzeba tutaj właśnie wlać i to wymieszać. Zaraz Wam pokażę. Woda dolana. Trzymałem cały czas miarkę wsadzoną, więc widziałem, ile tego trzeba tutaj jeszcze dodać. To wszystko trzeba możliwie jak najdokładniej sobie wymieszać, żeby nie było potem problemu takiego, że raz nam zbiera gęste, raz nam zbiera samą wodę. Nie możemy do tego dopuścić, bo po prostu na ścianie będziemy mieli nierównomiernie położoną tę farbę, a tego byśmy nie chcieli. Dobra, ja to wszystko poskręcam i zaraz się będziemy bawić. Zaczynamy od ustawień takich, tu sobie dam na powiedzmy 4, strumień na początek mały, materiał ustawiony na 1, a to już troszkę więcej waży. No i zobaczmy. Nie ma w ogóle materiału, więc zwiększamy sobie to powiedzmy na 7. No i widać, że tego materiału idzie bardzo mało. Więc zwiększamy sobie to na maksa na 12. Tutaj sobie też dajmy jakąś, powiedzmy 7. Strumień dalej jest ten wąski. Dysza ustawiona poziomo, ponieważ na razie spróbujemy sobie zrobić taką właśnie ścieżkę. No i jak widać teraz pokrywa to zdecydowanie lepiej. Ale zobaczmy sobie ustawienie, gdy będziemy sobie chcieli pionowo malować. Też jest w porządku, tylko że ten strumień jest dużo za wąski jak na nasze potrzeby. Zobaczmy sobie teraz przy szerszym strumieniu, co to będzie. Dyszy sobie ustawimy tak, żeby można było pionowo się tym poruszać. A będzie jeszcze widać, myślę. Jest ona szersza od tej, która jest z tej strony, ale myślę, że spokojnie możemy ustawić sobie to wszystko na maks. Tak. Tutaj ilość materiału też jest na maks. To na maks. I zobaczmy tu, co się stanie. No i bardzo dobrze. Ustawmy sobie dyszę w ten sposób. Jest szeroko, najwięcej. Tu troszkę zmniejszę moc, bo nie jest mi aż taka potrzebna. Dysza ustawiona tak, więc poruszamy się w tym kierunku.
Jest mały problem, bo klej na tej taśmie nawilgł wtedy, kiedy robiłem grunt. Więc niestety trzeba to będzie poprawić, ale bardzo ładnie pokrywa, zresztą tutaj widać różnicę, taką doszedłem sobie, ładnie pokrywa powierzchnię malowaną i też tam, gdzie było malowane, pozakrywało te ślady po poprzedniej pleśni. Zobaczmy jeszcze może tutaj. W międzyczasie skończyła się farba, więc musiałem rozrobić drugą. Też ta folia się odkleiła zupełnie, ale powiem wam, że to jest tak mały metraż, że ja to za chwilkę tylko zgarnę z tych płytek i nie mam co się tym przejmować. Ale powiem wam, że za drugim razem dolałem troszkę więcej wody jednak niż te 10%. Ta farba okazała się albo zbyt gęsta, albo nie do końca ją rozmieszałem. W każdym razie spójrzcie teraz, jak to szybko idzie. Półtora metra kwadratowego zrobione, nie wiem ile, 5 sekund, 6. Pokryło to, powiem wam, idealnie tą płaszczyznę. Oczywiście teraz dałem sobie najszerszy strumień, ponieważ robię sobie właśnie te duże płaszczyzny, ale tam jak robiłem narożniki, czegoś wam nie miałem jak pokazać, bo brakło mi trzeciej ręki, to musiałem sobie dać jak najmniejszy, jeszcze gdzieniegdzie dawałem ten okrągły strumień przy ustawieniu dyszy pod kątem. No jeszcze chwilę i to skończę. Myślę, że jedna warstwa wystarczy, bo tu nie chodziło o to, żeby pomalować cały sufit na nowo, zmienić kolor, tylko po prostu przemalować te fragmenty, nieco odświeżyć sam biały. Więc jeszcze chwila pracy i zaraz wam pokażę efekt końcowy. Minęło kilka godzin. Efekt taki jak na załączonym obrazku. Nie ma śladu w ogóle po tym, co tutaj było wcześniej. To wszystko zrobiłem jedną warstwą. Tak naprawdę powinno się zrobić to z dwóch, ale widziałem, że to dobrze kryje. Poza tym, tak jak mówię, no wcześniej to już było przecież zagruntowane, było to pomalowane. Kwestia było tylko zakrycia tych wykwitów. Polecam wam jednak to wszystko sobie zabezpieczać folią. Wprawdzie ja i tak miałem w planach to umyć, poza tym to nie jest duża powierzchnia i to też są kafelki, nie jakieś meble, więc dosyć sprawnie to poszło. No niemniej jednak, jeśli robilibyście jakieś większe powierzchnie, zwłaszcza gdzie są jakieś meble czy parkiet, no to koniecznie to wszystko sobie pozabezpieczajcie. No dobra, czas na małe podsumowanie w takim razie. Widzimy się za chwilę. Ok, udało nam się uporać z tym sufitem. Wygląda teraz świetnie, jak nowy. Na pewno polecam wam, jeśli nie macie w planach i tak odświeżenia całych takich kafelek, jednak zabezpieczyć sobie wszystko. Ja i tak wiedziałem, że to będę musiał umyć. Poza tym powierzchnia nie była zbyt duża, więc nie miałem z tym problemu. Sam sprzęt myślę, że bardziej nadaje się do większych powierzchni. Jeśli ta łazienka byłaby 4 razy większa, to w bardzo podobnym czasie bym to wszystko wymalował, a zabezpieczenia i mycia byłoby dokładnie tyle samo. Więc jeśli macie jakiś większy remont, albo też mieszkanie, które jest dopiero co oddane, czy tam dom,
to zdecydowanie polecam Wam rozwiązanie takim, jakim jest ten pistolet. Zrobicie to po prostu dużo szybciej. I też on wybacza dużo błędów. Nie wybaczy Wam, jeśli nie rozcieńczycie sobie dobrze samej farby, ale nie ma praktycznie problemów z jakimiś zaciekami, z tym, że jakaś struktura będzie inna, jakaś faktura Wam się tam pojawi, inna od wałka, inna od pędzla. To akurat jest zrobione na tip-top. No bardzo chciałbym to przetestować jeszcze, jak sprawdzi się na drewnie, ponieważ tam dysze są przystosowane również do tego, że można stosować to do bardziej rzadkich rzeczy, takich jak jakieś lakierobejce. No zobaczymy, jak się pogoda poprawi, może nagram jakiś następny odcinek. Jeszcze słowo odnośnie folii, tych, które sobie tam nalepiałem na tym gzymsie u góry. Jednak ten pistolet podczas malowania wyrzuca bardzo dużo powietrza, więc jeśli wcześniej planujecie sobie gruntować, co Wam zmoczy te folie, znaczy nie folie, tylko te taśmy, które są u góry folii, no to polecałbym albo sobie wymienić po gruntowaniu cały ten pakiet folii, albo najpierw zdać sobie szeroką taśmę malarską, tak jak Pan Bóg przekazał, i do tej taśmy przykleić sobie te folie. Myślę, że to będzie trzymało na tyle mocno, że się nie oderwie, bo jednak u mnie po nałożeniu tego gruntu to na tyle się odkleiło, nie trzymało tak mocno, że potem już malując pistoletem ten strumień powietrza po prostu zerwał mi te folie. No, tak jak mówię, no w moim przypadku nie było problemu, bo i tak całą tą łazienkę planowałem naprawdę gruntownie wyczyścić, no ale pracy nie było mało i w Waszym przypadku jednak polecam zwracać na to uwagę. No to co? Dzięki za oglądnięcie odcinka. Mam nadzieję, że Wam to pomogło w podjęciu jakiejś decyzji. My się widzimy już za tydzień. Za tydzień poruszymy bardzo istotny temat, kolejny istotny temat. Będzie dotyczył tego, czy zaczynać w porze, którą mamy teraz, czyli listopad, ale ogólnie późną jesienią, czy zaczynać budowę i kiedy są dobre pory na to, żeby zaczynać konkretne etapy. Omówimy sobie tam wybór działki, projektu, rozpoczęcie pracy, jeśli chodzi o fundament, szkielet i obijanie płytami. Zrobię Wam takie małe kompendium wiedzy, dlatego też kliknij subskrypcję, daj mi łapkę w górę, żebym wiedział, że podobał Ci się ten materiał i widzimy się za tydzień. Cześć!